Na dobrą sprawę, jak przyszedłem tutaj pierwszy raz, zakładałem, że będziemy raczej tylko słuchali i uczyli się i zdobywali wiedzę. Natomiast za każdym razem, jak przychodzę, zawsze nastawiam się na to, że jest mnóstwo rzeczy, których albo jeszcze nie wiem, albo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mogę ich nie wiedzieć. Myślę, że zarządzanie finansowe z panem Lucjanem Śledziem, ale też na takim samym poziomie zajęcia z panem Gopalem Rajguru, które były w wolnym tłumaczeniu, to było zachowania w organizacji. Osobowość obu panów i ich przygotowanie merytoryczne było na najwyższym poziomie, naprawdę. Powiem tak, podobały mi się wszystkie zajęcia, ponieważ każde było inne. Nie potrafię ich porównać, te lepsze, te gorsze. Wszystkie były na bardzo wysokim poziomie i wszystkie dały mi coś w uzupełnieniu mojej wiedzy, w uzupełnieniu tego, czym się zajmuję i każde miały swoją wartość dodaną. Zajęcie z autoprezentacji, ponieważ czuję, że w tym jeszcze nie jestem zbyt dobra, a chciałabym właśnie umieć lepiej się prezentować podczas wystąpień wszelkiego rodzaju. Zdecydowanie tak. Te, które były związane z publicznymi wystąpieniami oraz organizational behavior. Podczas tych zajęć mieliśmy możliwość, żeby zrozumieć, w jaki sposób odnaleźć się w biznesie, gdy nawiązujemy relacje z kluczowymi partnerami w biznesie, albo też w jaki sposób zarządzać zespołem, w jaki sposób dostosowywać cele bądź też gole związane z realizacją projektów do oczekiwań senior managementu, jak również do członków zespołu, w jaki sposób podnosić ich performance, ich aktywność, ich zaangażowanie, motywować i jednocześnie w jaki sposób rozwiązywać jakieś trudne sytuacje, które mogą mieć miejsce w biznesie bądź w zarządzaniu zespołem. Na tym etapie jeszcze ciężko powiedzieć, że to zmieniło moją pracę, ale zmieniło moje spojrzenie na wiele aspektów, chociażby właśnie finansowych, z panem Lucjanem Śledziem. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że na pewno mam inne spojrzenie, szerszą perspektywę na pewne utarte schematy w mojej pracy i kilka też nowych pomysłów, które będę chciał wdrożyć. Wybrałem Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, ponieważ jest to prestiżowa uczelnia w Polsce. Drugim aspektem było to, że moi koledzy już tu kiedyś studiowali i po prostu polecili mi tą uczelnię, stąd moja obecność na tych zajęciach. Ta fundacja posiada historię, więc mają bardzo wyselekcjonowane metody nauczania i to jest to, o czym wspominałem wcześniej, praktyka połączona z teorią plus możliwość poznania ludzi, którzy zarządzają jakimiś większymi korporacjami bądź pracują w korporacjach, są prezesami różnych spółek, a do tego mogą wymieniać się ze sobą również praktycznymi doświadczeniami. Ponieważ chciałam pogłębić swoją wiedzę na temat ogólnego zarządzania, również zarządzania finansami przede wszystkim, ze względu na swoje wykształcenie typowo inżynierskie. Dlatego wybrałam ten program. Doskonała możliwość, jeżeli chodzi o rozwój przede wszystkim. Jest dużo większa możliwość zdobywania nie tylko wiedzy takiej teoretycznie, ale przede wszystkim też wiedza praktyczna i to jest to, co mi się najbardziej w tych studiach podoba. Studiujemy mnóstwo praktycznych przykładów firm, które odniosły sukcesy, ale również firm, które miały jakieś porażki. Stawiamy się w ich sytuacjach i próbujemy przeanalizować, jakie my byśmy podjęli decyzje w tych sytuacjach i to bardzo poszerza horyzonty.